Irlandia po 20 latach. Czy nadal warto tu żyć? Moja szczera opinia. Wiesz, jak to jest? Przyjeżdżasz do Irlandii na rok, dwa, a potem mija 20 lat. Brzmi znajomo, prawda? Dla mnie to właśnie tyle. Ponad 2 dekady spędzone na tej zielonej wyspie. I dziś powiem Ci coś, czego wielu się nie spodziewa. Jak naprawdę wygląda życie tutaj po tylu latach? Czy nadal warto tu mieszkać? I czy gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym to samo? Zanim zaczniemy, napisz mi w komentarzu, jak długo jesteś w Irlandii. Albo czy dopiero planujesz tutaj przyjechać. Chętnie przeczytam Twoją historię. Okej, zaczynamy. Szczerze, bez lukru, bez dramatu. 20 lat temu Irlandia była jak Eldorado. Sam wiesz, jak to wyglądało. Przylatujesz, wchodzisz do pierwszej lepszej firmy i od razu praca. Nie musiałeś nawet znać angielskiego. Takie były czasy. Dziś jest inaczej. To nie znaczy, że gorzej, ale inaczej. I właśnie o tym pogadamy. Wiele osób narzeka, że Irlandia się popsuła. Drożyzna, problemy mieszkaniowe. Że niby Polaków tu już nie chcą. No okej, coś w tym jest, ale prawda jest też taka, że każde miejsce się zmienia. Pytanie tylko, czy te zmiany poszły w dobrą stronę. Powiem Ci szczerze, jak ja to widzę po 2 dekadach. Po pierwsze, czy Irlandia się zrobiła droga? Jasne, że tak. Gdy przyjechałem, wynajęcie całego domu w Dublinie kosztowało tyle, ile dzisiaj jeden pokój. Ale wtedy i zarobki były inne. Problemem jest to, że teraz ceny rosną szybciej niż pensje. Jeśli przyjeżdżasz dziś, musisz być gotowy na wyższe koszty życia. Ale no jest jedno ale. Irlandia daje Ci coś, czego w Polsce nadal brakuje. Spokój i pewność jutra. Tu naprawdę nie musisz się martwić o to, że nagle stracisz pracę i wszystko się zawali. Owszem, są gorsze okresy, jak wszędzie, ale po 20 latach mogę Ci powiedzieć jedno. Irlandczycy nie zostawiają ludzi na lodzie. A skoro już o ludziach mowa, pytanie, które zadaje mi mnóstwo osób. Czy Irlandczycy traktują Polaków gorzej niż kiedyś? Powiem Ci szczerze, nie. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś mnie tutaj źle traktował, tylko dlatego, że jestem z Polski. Wręcz przeciwnie. Irlandczycy często sami podchodzą, zagadują, pytają, jak się żyje. Czy wszystko w porządku? Po tylu latach czuję się tutaj jak u siebie. Oczywiście zdarzają się idioci, ale oni są wszędzie. I w Polsce, i w Irlandii. I na całym świecie. To, co naprawdę kocham w Irlandii, czego nie oddałbym za żadne pieniądze, to klimat. I wiem, zaraz powiesz, a jaki klimat? Przecież tu pada codziennie. Tak, pada, ale klimat życia jest zupełnie inny. Mniej stresu, mniej nerwów, więcej luzu. Po 20 latach tutaj nie zmieniłbym tego na żadne inne miejsce na ziemi. Ten irlandzki spokój wchodzi Ci po prostu w krew. Ale okej, teraz szczerze. Co jest najgorsze po tylu latach w Irlandii? Powiem Ci bez owijania w bawełnę. Ceny mieszkań i brak perspektywy na kupno czegoś swojego. Zwłaszcza jeśli chcesz mieszkać blisko Dublina albo innych dużych miast. To jest coś, co bardzo boli. Bo możesz pracować ciężko, odkładać pieniądze, a i tak mieszkanie wydaje się być poza Twoim zasięgiem. Oczywiście można kupić coś na wsi albo w mniejszym miasteczku, ale wtedy musisz dojeżdżać, coś za coś. Druga sprawa to fakt, że wielu moich znajomych zaczęło się stąd wyprowadzać. Jedni wracają do Polski, inni lecą do Niemiec albo Holandii. I czasami zaczynasz się zastanawiać, czy oni mają rację, czy może ja czegoś nie widzę. Ale potem przypominam sobie o tym, co mam tutaj. O spokojnym życiu, o stabilnej pracy, o tym, że moje dziecko chodzi do dobrej szkoły i nikt nie stresuje się, co będzie jutro. I znowu dochodzę do wniosku, że jednak warto było tu zostać. Po 20 latach dostrzegam też jedną ważną rzecz, o której nie mówi się wystarczająco często. Irlandia naprawdę pozwala Ci żyć, a nie tylko przeżywać od wypłaty do wypłaty. Jeśli masz tutaj pracę, nawet za średnie pieniądze, stać Cię na weekendowe wypady, na wakacje, na życie bez presji, które ciągle pamiętam z Polski.
No dobra, ale czy gdybym dzisiaj zaczynał wszystko od nowa, to wybrałbym Irlandię jeszcze raz? Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Tak, zrobiłbym dokładnie tak samo. Nawet pomimo tych wszystkich niuansów, minusów, nawet pomimo drożyzny, problemów mieszkaniowych czy deszczu, bo wiem, jak wygląda alternatywa. W Polsce żyłem w ciągłym stresie. Tutaj żyję bez niego i to jest coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Więc czy po 20 latach nadal warto tu żyć? Moja odpowiedź jest prosta. Zdecydowanie tak, ale pod jednym warunkiem. Musisz wiedzieć, na co się piszesz. Irlandia nie jest już tania, nie jest już łatwa, ale jeśli szukasz spokoju, stabilizacji, po prostu normalnego życia, nie znajdziesz wielu lepszych miejsc na świecie. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Zgadzasz się ze mną? Czy masz inne doświadczenia? Bardzo jestem ciekaw twojej opinii. A teraz, jeśli chcesz więcej filmów o Irlandii, to kliknij tutaj. Widzimy się za chwilę w kolejnym materiale. Cześć!